Siemanko! Dzisiaj chciałbym Wam pokazać moje ulubione sposoby na wszywanie taśmy zamkowej. Jeśli chcecie zobaczyć, jak to robię, to zapraszam do oglądania. Przy okazji uszyjemy też poduszki, więc korzystam z tkaniny tapicerskiej, dość grubej, podfilcowanej od spodu. Do tego będziemy potrzebowali suwaki, taśmę zamkową na metry i końcówki do zakończenia. I to by było wszystko. Jeśli chodzi o wymiary paneli, które wyciąłem na poduszki, to jeśli robię to z jednokolorowej tkaniny całość, czyli nie łączę żadnych kawałków, to wycinam 42 na 84. Tyle ma cały panel. Zapasy na szef tu będą po centymetrze, a tam gdzie wszywam zamek 2 cm. Czyli tutaj będzie zapas na szef centymetr i po drugiej stronie, a tu gdzie będę wszywał zamek jest po 2 cm zapas na szef. I teraz tam gdzie będzie właśnie zamek zaszywam końce na 7 cm, więc przechodzimy do szycia. Mierzę gdzie jest 2 cm, wychodzi akurat milimetr nad tą linią, więc przykładam sobie liniał. Tutaj delikatnie wyznaczyłem 7 cm i zaszywam teraz na 2. Założyłem kontrastową nitkę, żebyście wszystko dobrze widzieli. Można włączyć maszynę. Tu mam wyznaczone następne 7 cm, więc na podniesionej stopce wbijam najpierw igłę, żeby mieć dobry wymiar. Jeśli wszystko pasuje, to przyszywam. Teraz będziemy wszywali taśmę zamkową. Ja zazwyczaj używam dość szerokiej. Ta ma około 3 cm. No i ktoś może teraz powiedzieć, że to lekka przesada. No ale staram się zawsze stosować solidne zamki obuwnicze. One są dużo bardziej odporne niż te najzwyklejsze. Tak szybko nie pękają, nie rozwarstwiają się. I dzięki temu też mam spokój. I klient ma spokój, ponieważ może tego długo używać, nie rozwali mu się to w użytkowaniu, w praniu. Delikatnie go rozdzielam na około 10 cm. I montuję go gdzieś w ten sposób. I dokładam drugą część. I równocześnie wpycham do góry. On powinien kliknąć. I mamy zamontowany. Nie rozdzielam go na razie na całości. Zostawiam go w ten sposób. Teraz możemy przyciąć końcówkę. Przypalić. Jeśli chodzi o długość zamka, no to na pewno nie stosuję zamka na całej długości. Staram się, żeby ta końcówka, która znajduje się pod zaszyciem, wychodziła tak lekko ponad połowę właśnie tych 7 cm. Z jednej i z drugiej strony. Tak, żebym miał tu jeszcze wolny odcinek, żeby wykonać zaszycie na centymetr po bokach. Przy wszywaniu zamka, w zależności jaką szeroką mamy taśmę, nie możemy sobie tak przyłożyć tego do krawędzi i zeszyć z jednej i z drugiej strony, ponieważ zostanie nam tu sporo miejsca i albo będzie się marszczyć, albo będzie się wybrzuszać, zwłaszcza że dodatkowo jeszcze to przeszywam po wierzchu. Więc zawsze rozkładam to maksymalnie mocno, tak żeby było na równo. Przykładam taśmę zamkową na środku łączenia i patrzę orientacyjnie, tak na oko, ile to wystaje. I cały czas przy przeszyciu będę się starał utrzymać taki właśnie zapas. Używam tutaj zwykłej stopki i teraz przeszywam wzdłuż, oczywiście wierzchem zamku, w stronę wierzchniej części tkaniny, tak żebym szył po spodzie. Dojechaliśmy do suwaka, podnoszę stopkę, rozpinam zamek i przeszywamy już do końca.
Drugą stronę robimy tak samo. Suwak przesunięty i szyjemy do końca. Od spodu mam zamek wszyty, więc teraz rozkładamy ten szef i przeszyjemy jeszcze to po zewnętrznej stronie. Możemy co prawda zostawić w ten sposób, więc jakby już mamy jeden sposób szywania zamka. Tylko najważniejsze jest właśnie rozłożenie tego maksymalnie płasko. Dzięki temu w tym miejscu nam się nie marszczy, nie wciąga nam się materiał. Tylko że jak włożymy wypełnienie, no to on po prostu się rozłoży i będzie widać tą taśmę. Teraz przechodzę do przeszycia z zewnętrznej strony. Tutaj akurat stopkę mam odsuniętą na około 2 mm od środka. No ale to może wychodzić inaczej, w zależności jaką macie taśmę, jakiej wielkości suwak oraz jaką macie stopkę w maszynie. No i teraz przeszywam. Staram się, żeby to zagięcie materiału wychodziło na środku ząbków. I teraz przeszywam drugą stronę, dokładając właśnie tak, żeby te materiały ładnie się schodziły. I teraz tutaj muszę dosunąć. Tak to wygląda od spodu, a tak wygląda od zewnątrz. No, kontrastowa nitka jest na tyle ryzykowna, że widać na niej każde potknięcie. Więc jeśli zrobimy to jednokolorowo, no to będzie prawie całkowicie niewidoczne. Teraz jeszcze co do zamka, to dzięki temu przeszyciu ten suwak nie jest w stanie nam się wcisnąć do środka i zsunąć z taśmy, ale ja jeszcze dodatkowo stosuję właśnie te zakończenia. Staram się je wcisnąć maksymalnie głęboko. Po drugiej stronie wystają nam ząbki. I po prostu doginam to. I mamy dodatkowy ogranicznik. No i też jest mniejsze ryzyko, że ktoś przy otwieraniu raz, piąty, dziesiąty zacznie uderzać tutaj w to połączenie i zacznie mu się tu rozchodzić. Dzięki temu stoperowi czy ogranicznikowi ten suwak nie wbija nam się w tkaninę, a cały czas utrzymujemy ten pełny otwór, żeby włożyć wypełnienie. Po drugiej stronie też założony. No i mamy zamek wszyty. Zszywamy teraz boki. Warto pamiętać, żeby rozsunąć teraz zamek, bo jak zaszyjemy całość, to będzie ciężko ten suwak przesunąć od środka. Zapas na szef 1 cm i przeszywam. Przy maszynie z pojedynczym transportem dużo lepiej jest zaczynać od zgrubienia, ponieważ łatwiej ona schodzi właśnie z tych grubszych miejsc niż na nie najeżdża. Pierwsza poduszka tak się prezentuje i pierwszy sposób wszywania zamka. Teraz wszywamy zamek drugim sposobem, bardzo podobny do tego, który pokazywałem przed chwilą, z lekką różnicą. Tutaj 7 cm na końcach i linia wyznaczona wzdłuż na 4 cm od krawędzi.
z jednej i z drugiej strony. Ponownie liniał, żeby przeszyć na 2 cm od krawędzi. Wywracam teraz poduszkę na drugą stronę i przeszyjemy od środka, dokładając krawędź tkaniny do wcześniej wyrysowanej linii i przeszywam na szerokość stopki. I robimy identycznie po drugiej stronie. Otrzymujemy coś takiego i teraz będę wszywał zamek, wykonując drugie przeszycie obok tego pierwszego. Ten pierwszy szef możemy wykonać w kolorze albo nawet dużo cieńszą nitką, na przykład 120. Wtedy jest to całkowicie niewidoczne. Otrzymujemy takie samo podwinięcie, no i później już nitką kaletniczą wszywamy tylko zamek. Więc tutaj kontrastowo, żebyście widzieli, jak to wygląda. Zamek już mam docięty, suwak zamontowany. Przyłapałem go szpilkami trochę dalej od początku, ponieważ będę przeszywał z góry i nie będę widział, co się z nim dzieje pod spodem. Po zaszyciu tutaj kawałka od spodu wyjmę szpilkę i przeszyję cały zamek na długości. Wyjąłem szpilkę i teraz staram się szyć równo z tym wcześniejszym szwem. W zależności jaką mamy stopkę, musimy obrać jakiś równy wymiar i przeszywamy. Do taśmy zamkowej dokładamy jedną część, tak żeby wypadała na środku ząbków. Tak to wygląda. Także montuję jeszcze blokady na początku i końcu, no i zszywamy boki. Nie rozdzielam tego zamka na całej długości przed zamontowaniem tej końcówki, dlatego żeby mieć właśnie tutaj to ładne zakończenie, żeby te taśmy się nie rozkładały. On będzie ładnie zawsze tutaj się zaczynał, tak samo też kończył. Na samym końcu też nie rozdzieliłem tego zamka do końca. Dlatego jak zrobię to teraz, to zakończenie też jest estetyczne. Nie ma tutaj takiej wielkiej bulwy. Druga wygląda tak. I drugi sposób wszycia zamka. Przechodzimy teraz do trzeciego sposobu wszywania zamka. Linia wyznaczona na 4 cm od krawędzi. Możemy to co prawda skleić taśmą dwustronną, no ale ja staram się nie używać tych taśm przy rzeczach, które będą później prane. Później ta taśma potrafi się rozpuścić, coś obkleić, więc dlatego staram się tego nie stosować. Teraz będziemy potrzebowali dwa takie kawałki, 9 na 6 i linia od krawędzi na 4 cm. Składamy to do linii i przeszywamy na maszynie. Teraz tą końcówkę podkładamy pod te wcześniejsze zaszycia, żeby otrzymać coś takiego ze szczeliną na około 1 cm lub mniej lub więcej, w zależności jaką mamy taśmę zamkową. Od spodu to wygląda w ten sposób. Przeszywam to teraz po krawędzi na około pół centymetra, ponieważ zapas na szef później będzie na centymetr, więc wszystko mi się ładnie przykryje.
Zamek przygotowany, więc przechodzimy teraz do wszywania. Z tej strony od spodu przyłapałem zamek, tak żeby mi tu za daleko nie wyszedł. No i żeby mi później nie podszedł, jak będę zszywał boki. I prawą stronę dopasowuję najpierw do taśmy. Zszywam do krawędzi tego podwiniętego paska. I teraz przeszywamy drugą stronę. Otrzymujemy coś takiego. Tutaj końcówki także zamontowane, więc zabieramy się za zszywanie boków. Zamek tym razem nie będę umieszczał na dole poduszki, tylko na tylnej ściance. To jest tak wszyty zamek. Nie jest on tak jak standardowo na samym dole poduszki, tylko w tylnej części ścianki. Tak wygląda trzecia oraz trzeci sposób wszywania zamka. Na dzisiaj to by było już wszystko. Zachęcam Was do wspierania rozwoju kanału oraz zapraszam na kolejny odcinek. Trzymajcie się, cześć!